Cześć, z tej strony Krzysiek. Chciałem pokazać w tym filmie, jak na obecnym etapie wygląda nasza aplikacja. Gdy wchodzimy w zakładce Home, mamy takie sekcje jak My Routes, gdzie widzę trasy, które sobie już wcześniej kupiłem. Jest ich w tej chwili 3, więcej, 5. Poniżej trasy popularne. Najwyżej oceniane i blisko mnie. Blisko mnie nic nie widzę, ponieważ nie mam włączonego GPS-a. Włączam GPS, te trasy są blisko mnie. Nagrywam to z Gdańska, więc są to trasy gdańskie. Powiedzmy, że chciałbym kupić jedną z tras. Mam tutaj upatrzoną trasę o masonach w Krakowie. Tropem masonów krakowskich. Wybieram tą trasę. Wcześniej zapoznałem się już, o czym będzie ta trasa i dowiedziałem się coś o autorze, więc jestem już, powiedzmy, zdecydowany. Podejrzałem też punkty na mapach Google. Punkty są w Krakowie, w okolicach Starego Miasta. No tak czy inaczej, kupuję tą trasę. Chwilę trwa przetwarzanie płatności. Zapłacono. I trasa jest już dostępna w sekcji My Routes, więc sobie ją wybieram. No i gdybym był teraz w Krakowie, to mógłbym właśnie za pomocą przycisku Show on Google Maps znaleźć pineskę punktu, który jest, powiedzmy, najbliżej mnie i do niego się udać, ponieważ trasa typu punkt nie narzuca jakby kolejności zwiedzania, no ale że w Krakowie nie jestem, więc mogę na przykład te punkty przechodzić po kolei. Wybieram zatem przycisk Start Trip i przejdziemy do pierwszego punktu, czyli cyrkiel i 3 kule. Gdybym był w tym miejscu na mapie, no to pewnie mógłbym jednocześnie też podziwiać na żywo i taki jest pewnie cel. W tej chwili po prostu uruchomię przyciskiem Play nagranie audio. Mogę równocześnie też oczywiście podglądać ten tekst na żywo i usłyszę historię, którą ma mi do opowiedzenia przewodnik. Stoimy dokładnie w krzyżu sukiennic, 56 kramów kupieckich, tętniących życiem od ponad 500 lat. W sklepieniu kolebkowym dostrzegamy herby miast i gildii kupieckich handlujących tu od wieków. Dokładnie po środku dostrzegamy brązową płytę kwadratową z cyrklem i 3 kulami, sukiennicami po środku, rynku i bazyliką mariacką. Płyta została umieszczona w 750-lecie lokacji miasta Krakowa. Cyrkiel w symbolice wolnomularskiej uznawany jest za symbol wiedzy. Lewa nóżka cyrkla mierniczego wyznaczy nam kierunek dawnej loży masońskiej przy ulicy Floriańskiej 20. Prawa nóżka cyrkla wskaże nam drogę do loży Przesąd Zwyciężony przy ulicy Kopernika 27. Pomiędzy nóżkami dostrzeżemy 3 kule, symbolizujące 3 wielkie cnoty wolnomularskie. Tak, chciałem zwrócić uwagę na to, że w trakcie wysłuchiwania tej trasy mógłbym zmienić prędkość odtwarzania na wolniejszą albo szybszą. Nie zrobiłem tego, bo uważam, że przewodnik akurat ma dosyć odpowiadającą mi dynamikę narracji, ale jest to też na pewno opcja, z której można byłoby skorzystać. Zaprezentuję ją tylko tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Piękno, siłę i wiedzę. Masoni nie walczą z religią, wręcz skazane jest bycie człowiekiem wiary. Katolik składa przysięgę na Biblię, Żyd na Torę, a Arab na Koran. Hasłem wolnomularskim było i jest stawanie się lepszym człowiekiem i jest drogą do Boga.
Tak, w ten sposób zaliczyłem pierwszy punkt cyrkiel i 3 kule. No i znowu, gdybym był w Krakowie, mógłbym na przykład zdecydować, że teraz chciałbym pójść do punktu innego, typu Loża Kopernika albo Loża Krupnicza, a jeśli odsłuchuję to z domu, to mogę spokojnie kliknąć Next Tour Step i po prostu przejść do punktu drugiego. Uruchamiam znowu audio. Stoimy po prawej stronie ulicy Floriańskiej, idąc od rynku głównego niecałe 100 kroków. Po lewej stronie mamy numery parzyste i dostrzegamy ceglaną fasadę kamienicy o numerze Floriańska 20 z 3 oknami z lekkim wolantem u zwieńczenia. To tu znajdowała się jedna z 5 lóż wolnomularskich Krakowa, a miały nazwy nader tajemnicze te loże. Mam nadzieję, że na podstawie tego fragmentu jesteście sobie w stanie wyrobić mniej więcej zdanie, jak to działa. Tu jeszcze chciałbym pokazać, że można tekst transkrypcji na przykład powiększyć, gdyby ktoś preferował podążanie też za głosem autora, czytając jednocześnie tekst, można tą wielkość czcionki dostosować. No i cóż mogę powiedzieć, no można wybrać innego rodzaju trasy w rodzaju grywalizacja, jak na przykład tutaj ta gra na pomoc alchemikowi. Jest też trasa Nieoczywisty spacer po Trójmieściu Gdyni, która jest trasą z kategorii Storytel. Tu przewodniczka zaprasza nas na punkt startowy, który jest w Śródmieściu Gdyni i później jesteśmy prowadzeni jej głosem do kolejnych punktów. Jest dużo więcej zdjęć, ponieważ te zdjęcia jakby pomagają nam przemieszczać się wzdłuż trasy i przewodniczka opowiada różne ciekawe historie o napotkanych obiektach. No mam nadzieję, że ten film pozwala Wam mniej więcej zorientować się, na czym polega cała koncepcja. Pozdrawiam Was, cześć.